Ok, moi drodzy, niespecjalnie zagłębiając się w schemaciki, powiem Wam co, gdzie i trzeba podłączyć. Powiem Wam jak zdjąć obudowy, jak dostać się do instalacji, a zobaczycie resztę po prostu już finalnie złożoną. Natomiast tak, żeby zacząć od tego, musimy zakupić sobie zestaw elektrycznie podnoszonej klapy do Golfa 7 i delikatnie ją przerobić. Będziecie mieć wszystkie przebitki, będziecie mieli pokazane jak to zrobić krok po kroku. Siłowniki z Golfa 7, jak widzicie, tak się prezentują, tak się komponują tutaj z sylwetką Seata Arony. Otwierają klapę w ten sposób, w taki sposób jak wymagamy. Ja mam 1,80 m wzrostu, wchodzę pod klapę bez najmniejszych problemów. I składają się tak samo, mieszczą się w te wnęki. Te wnęki są duże, mają taki kształt, jak widzicie, trochę bananowy i są trochę węższe niż na przykład w Kamiku. Są węższe nawet niż w Volkswagenie T-Crossie. W T-Crossie są trochę krótsze, natomiast są dużo szersze. Będziemy potrzebowali zdjąć tą osłonę, będziemy potrzebowali zdjąć osłonę boczka, zdjąć tutaj tą osłonę. Są to wszystko elementy, które są wypinane na klipsy. Nie ma ani jednej śrubki. Będziemy też potrzebowali dostać się tutaj, sorry za brud, pod schowkiem, tutaj pod włącznikiem świateł mamy moduł Gateway i tam będziemy potrzebować przejściówkę. Tą przejściówkę, link do przejściówki Wam zostawię. Będziemy się podłączać do kanu komfortu. Tu będziemy musieli odblokować tą obudowę. O, klik, klik. I tutaj dostaniemy się do skrzynki bezpieczników. Tutaj w skrzynce bezpieczników będziemy podłączać zasilanie, czyli plus. Tam widzicie, jest ta osłona. Ona też będzie zdjęta. Ta wiązka od kanu komfortu oraz od zasilania będzie szła tutaj progiem od strony kierowcy. W tym miejscu będziemy szukać przewodu masowego. On tam jest stały. Jest kilka punktów masowych w całym aucie i będziemy podłączać masę. Czyli mamy już plus, minus oraz sterowanie z instalacji elektrycznej samochodu. Następnie tutaj będziemy musieli się przeprowadzić tym peszlem do środka, do wnętrza klapy bagażnika. Tu jak widzicie, ja sobie wyjąłem, pokażę Wam jak z drugiej strony to wygląda. Tam wprowadziłem kable. To jest ten odbój. W zaleceniach, w instrukcji obsługi od Golfa pisze, żeby tutaj się wkręcić. Ja nie chcę robić dziur, więc demontujemy to i tędy będą przeprowadzone przewody. Mam już, jak widzieliście, uszczelki do tego zamontowane. Demontuje się normalnie tutaj odpinając te siłowniki jakimś śrubokrętem. Następnie będziemy demontować tą osłonę, tam będziemy instalować sterownik, okablowanie, będziemy się podłączać do zamka, jak również do przełącznika, który jest tutaj na klapie, żeby reagował po prostu na nasze naciśnięcie, będzie się podnosić klapa. Natomiast będziemy też demontować ten element, będziemy wyciągać cały ten plastik i tu będzie sterownik dociągający zamek. I w zasadzie jeżeli coś pominąłem, to Wam później dorzucę jeszcze do tematu. Na początek zdejmiemy sobie tę osłonę. Ona jest na kilkunastu zaczepach wewnątrz. Musimy sobie, najlepiej będzie nam po prostu tędy zdemontować to i energicznie pociągamy. Klik, klik. I jak widzicie, ona bez urywania żadnego wychodzi na tych klipsach. Takich jak tu. Jest ich tam, nie wiem, 8, około 10. Jak widzicie, wyszła mi cała. Jedną ręką to robię. To są te klipsy. One są wpinane. Jak widzicie, żaden nie uległ uszkodzeniu. Oczywiście jesteśmy we wnętrzu klapy. Zdemontowałem drugi siłownik. Tak to się robi. Wkłada się tutaj śrubokręt. Wyciąga się te zawleczki, tą jedną do góry, tą jedną od siebie. Wtedy nam ten otwór kulowy się luzuje. Możemy sobie zamontować siłownik. Już to chyba wcześniej wspominałem. Ten siłownik jest sterowany podwójnym przewodem. Sterowanie plus zasilanie. Ten jest pojedynczym. Zobaczcie, tak wymyśliłem sobie tutaj te zaślepki. Warto jednak poprowadzić przewody nie przez te odboje, tylko osobno. Mamy do tego te właśnie dremelki dołączone z racji tego,
i to jest przetestowane już po ponad 7 miesiącach użytkowania. Jeżeli nie mamy tych odbojów, często na wybojach słychać klapę. No to po prostu tutaj ten element gumowy dotyka do tego i ją stabilizuje. Natomiast jeżeli tego nie mamy, no słychać jak pracuje cała klapa i sam zamek i trzymanie zamka oraz siłowniki no nie współgrają z tym. Dlatego ja dzisiaj dodatkowo właśnie po kilku miesiącach zrobiłem jeden otwór. Po prostu bardzo szybka robota, bo wystarczy, że te elementy zostawiłem, tu zrobiłem otwór, przeprowadziłem przewód, a za chwilę będę robił ten, drugi, kolejny i robię go tak sprawdziłem, że będzie wygodniej. Jest tutaj na tyle miejsca, tam nie ma żadnej wiązki ani nic, spokojnie można tym dremelkiem zrobić i bardzo fajnie się to robi, wygodnie i szybko. Wystarczy wkrętarka, nie trzeba jakiejś profesjonalnej wiertarki. I można użyć również tych samych uszczelek, bądź też dołączonych do zestawu tych przewodów, ale jest to zupełnie zbędne. Według mnie one są za grube po prostu do tego. Tu już mamy przerobioną instalację. To jest po prostu przejściówki, to są zrobione, jak widzicie. Jest wtyczka oryginalna. Tutaj jest przejściówka męska, żeńska przełożona. Tak samo jest z wtyczką od przycisku elektrycznego otwierania. No i tu nam zostaje kabel, tu jest kolejny przewód, tu jest kolejny przewód. Tutaj też mam przewody już doprowadzone, a to za sprawą tego, że tutaj jest na bezpieczniku F34 jest napięcie na stałe, jest bezpiecznik. Na razie jest tu, bo nie jest podpięte. I tutaj z tego modułu zdjęcie macie w opisie i zdjęcie macie tutaj, zaraz Wam załączę. Jest poprowadzone właśnie kan według instrukcji. Zielony, pomarańczowo-zielony przewód to jest biały kabel przechodzi, a fioletowy to jest pomarańczowo-brązowy. I w zasadzie cała filozofia. Ten element demontuje się równie prosto jak pozostałe, a mianowicie jest też na wpinki i łapiemy sobie go tu, bądź też tu. Tutaj jak widzicie są takie elementy, już Wam podświetlę. Tak, najlepiej złapać za ten element, cyk. Z drugiej strony jest taki sam, drugi cyk. I teraz możemy śmiało wyciągać. On jest pod uszczelką. Później przy montażu pamiętać, żeby włożyć z powrotem pod uszczelkę i wychodzi nam. Jest na zaczepach 1, 2, 3 i 4. I nic nam nie przeszkadza. Następnie zdemontujemy ten element, odkręcamy śruby i montujemy tam ten oto siłownik. No więc tak, układ jest podłączony. Trochę rzeźnicko. Z racji tego, że nie rozbierałem tego, bo to jest próba i masa jest tutaj do śruby. Na razie nic nie słychać. O, tak, zamek zareagował. Nie ma reakcji. Przycisk się nie podświetla. Jak widzieliście, w jakim miejscu skończyłem film, tak więc wracam ponownie po 9 dokładnie dniach. Tak wygląda to czasowo niestety. Z systemem, który już działa. Powiem Wam pokrótce, gdzie był błąd, że wtedy się nie uruchomiło. Dostajemy do zestawu taki moduł. Zasadniczo nawet nie wiem, do czego służy, natomiast jest on wpięty tutaj w nogach. Jego trzeba wypiąć oraz według instrukcji z Golfa 7 szyna CAN komfortu jest CAN High i CAN Low, czyli ten przewód jest fioletowy i biały. Natomiast w Aronie musi być on zamontowany odwrotnie, dlatego nam nie czytało sygnału. Teraz po zainstalowaniu, zobaczcie, naciskam przycisk i wysiądziemy. Elektryczna klapa się unosi. Jak widzicie, zostawiłem to na tym samym etapie co poprzednio. Tutaj dociąg jest zamontowany. On już automatycznie tam dociąga. Dzisiaj będę kończył tę pracę. Te dwa przewody muszą wejść tutaj w peszel gumowy. Uziemienie na chwilę obecną
jest tutaj, ale ono jest też złączone z tym przewodem i prawdopodobnie przykręcę je tam. Tu jest ten przycisk, on będzie już w klapie zamontowany, oczywiście odwrotnie, ale pokażę Wam od razu, jak to działa. A mianowicie naciskamy przycisk, dostajemy sygnał, klapa sobie zjeżdża i dociąga się. I jest tyle. Można również otworzyć, jak Wam pokazałem, z wnętrza. Można otworzyć tutaj przyciskiem. Naciskamy raz, słychać sygnał, zamek się odblokowuje, klapa się otwiera. Jak również mając kluczyk, bo teraz jest na zapłonie, nie wiem, czy to będzie działać, z kluczyka normalnie przyciskając i przytrzymując środkowy przycisk, czyli ten od klapy, ona się otwiera, ona się zamyka, czyli mamy pełną funkcjonalność. Jedyna funkcja, której nie ma ten system, to jest tutaj foot sensor, który działa na nogę. Jego nie mam, to jest pomysł na przyszłość. No, skoro ustaliliśmy sobie, że wszystko działa, zajmę się teraz ostatecznym montażem tych przewodów. One tu pójdą w ten próg plastikowy. Przewody od kanu, czyli ten fioletowo-biały, sobie owinę cały taśmą parcianą. Nie będzie się odróżniał od oryginalnej wiązki, nie będzie miał nikt zastrzeżeń. Jedyna rzecz, która tutaj zostanie taka, to jest ten bezpiecznik z przewodem, ale on oczywiście zostanie poprowadzony. No i jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, czyli przycisk. I tutaj zastanawiam się sam nad tym, gdzie go zamontować. Tu jest zaślepka, która w wersjach samochodu bez LEDów mamy regulację wysokości świecenia. W wypadku LEDów ona jest automatyczna regulacja, czyli jakby to powiedzieć, jest na tylniej osi, na tylniej belce jest urządzenie do samopoziomowania i ono wtedy nam załatwia tę sprawę. Natomiast tutaj mamy wtedy zaślepkę. Zastanawiam się, czy to zamontować tutaj. Natomiast najfajniej by to pasowało, jakby to było tak. Niestety wtedy samochodzik będzie w nieodpowiedniej pozycji. Prawdopodobnie na razie wyjmę tą zaślepkę tylko i zamontuję go tak, ponieważ rozważam również opcję zamontowania to w ten sposób, jak w większości aut koncernu Volkswagen. Natomiast wtedy trzeba by było się dostać do przelotki i tam zrobić połączenie pinowe. Jest to trochę więcej pracy niż na dzisiaj sobie przeznaczyłem. Na chwilę obecną ściągamy próg, prowadzimy do drugich drzwi. Również tutaj ściągamy ten element i przeprowadzamy ten przewód tak jak jest. Nic specjalnego, nic ciekawego, więc tylko mówię informacyjnie, którędy to ma iść. Przewód, jak widzicie, jest już owinięty taśmą parcianą, jest niewidoczny. Cała pozostała reszta jest schowana tam. Jest to przejściówka z AliExpress, link będziecie mieć w opisie, screen gdzieś tu Wam się pojawi zaraz. Dla większej sprawności działania jest dany podwójny bezpiecznik, 225, ponieważ nie było obwodu pełnego zamkniętego, przez to też nie uruchamiało się. Niby prosta rzecz, a jakże istotna. Tu w progu, żeby poprowadzić, musimy sobie go podciągnąć do góry. Łapiemy tutaj, wyciągamy. Natomiast w tym miejscu bardzo fajnie przydadzą nam się łyżki. Wkładamy w to miejsce. Mamy teraz dostęp. Przekładamy sobie przewód za zaczepy. Pociągniemy go po głównej wiązce i już będziemy praktycznie w bagażniku. Podnosimy kanapę tutaj podrywając. Tam jest jeden zaczep. Musimy poprowadzić za zaczepem przewód. I tutaj już mam zdemontowane, jak widzicie, wszystko jest na klipsy, więc jest bezproblemowy demontaż. Tutaj, tu gdzieś w tym miejscu, tam dokładnie, wszystko łyżką podrywamy. I tutaj, nie otwierając bagażnika, zdemontowałem sobie ten element półki razem z lampką, którą sam dorabiałem. Oczywiście odpiąłem ją i już będziemy praktycznie w bagażniku z przewodami. I teraz będziemy musieli tutaj do tej przelotki gumowej przejść i będziemy wychodzić na klapę i praktycznie we wnętrzu mamy wszystko zrobione. Te elementy wchodzą jeden w drugi, nie ma ani jednej śrubki, jedynie stalowe
stalowe zatrzaski, więc nie ma obaw o to, że będziemy się szarpać z czymś, co nam nie wyjdzie. Tutaj jest moduł jeszcze jakiś dodatkowy, chyba z tego co pamiętam jest to moduł od zawieszenia adaptacyjnego, ale jest tutaj kilka elementów. Jak widzicie, goła blaszka, parę pianek jakichś wciśniętych w elementy konstrukcyjne i tyle. Warto by było to wygłuszyć. Będziemy to rozważać. Na chwilę obecną na wygłuszenie pójdzie jedynie klapa bagażnika. No więc tak, mamy tutaj poprowadzoną instalację. Jak widzicie, nic nie widać, czyli jest bardzo dobrze. Tędy sobie prowadziłem, na razie ten przewód jest tak. Będzie przymocowany oczywiście z racji tego, że no waham się czy robić otwór w tej zaślepce. Szkoda by było, żebym później musiał szukać jakiejś innej zaślepki. On fajnie wygląda w tej pozycji, natomiast piktogram się nie zgadza i mi to nie pasuje. Jak widzicie, tutaj już mam rozmontowane. Najprawdopodobniej tak, w zasadzie nie ma innego wyjścia. Tędy poprowadzę, a tutaj jest złącze głównej masy i tutaj będzie poprowadzony ten przewód, który mam aktualnie wpięty tutaj. Najtrudniejsza rzecz i najbardziej stresująca rzecz to był demontaż tego słupka C plastiku, ponieważ podsufitka, gdy się pracuje z nią, ona się tak niefajnie wygina i w pewnym momencie pokazała się taka szrama. Mówię, o kurde, pękła podsufitka. Na szczęście po wyprostowaniu to znika, ale nie chcę już powtarzać kolejny raz tego samego, bo jeżeli miałoby tu coś zostać, to bym sobie nie darował. Tak samo trzeba uważać, tam jest kurtyna powietrzna, więc raczej nie radzę się siłować na siłę, ale zaczepy są, jak widać, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten jest ostatni, najgorszy. Energicznie trzeba go pociągnąć, bo nie ma do niego jak podejść. No, tu jest mega istotna rzecz, żebyśmy tego nie uszkodzili. Łyżki jak najbardziej, najlepiej łyżka tego typu, bo musimy się dostać między uszczelkę i wejść tutaj, wepchnąć ten element. On jest na zatrzask z dwóch stron, ale wystarczy nam z jednej strony i sobie wyciągamy. Z drugiej strony tutaj jest jeszcze mniejszy i jest jeszcze ciężej dostać się do niego. Natomiast jeżeli już to mamy, ściągamy sobie w dół, do góry i już mamy przelot do kabiny. Przeprowadzam przewody, później jakimś cudem przeprowadzam je tu, następnie wyciągam je do góry. I rozmawialiśmy o tej stronie, niestety dopiero później jak zdemontowałem. Tu jest niestety za mało miejsca na dodatkowe przewody, nie byłbym w stanie tego przepchnąć. Tu jest jeszcze wiązka płynu od spryskiwaczy, więc przeszedłem na drugą stronę. Tu jest węziej, bo jest tylko taki przewód. Już mam przeprowadzone na całe szczęście. Musiałem zdemontować oczywiście tutaj podsufitkę również. Zastanawiałem się, dlaczego jest tak dużo kabla i właśnie bardzo dobrze, bo starczyło dzięki temu. Zamykam to szybko, żeby mi się tam woda nie lała. Jedną kostkę zrobiłem sobie zdjęcie i zdemontowałem, bo za szeroka jest i nie byłoby możliwości przejść, natomiast to jakimś cudem udało się przeciągnąć. Została ostatnia najgorsza rzecz. Najgorsza, może nie najgorsza, zobaczymy. Poprowadzić te przewody dotąd i spinamy z instalacją i biorę się dalej za robotę. Tutaj jakby ktoś szukał, tu są wtyki od anten GPS-u, od anten tego infotainmentu, czyli karty eSIM. Przez tą przepiękną pogodę takie makabryczne warunki, ale najważniejsze, że nie pada. Dobra, tu mamy zapięte już. Tutaj już pierwszy kabel wprowadzam, zobaczcie, tylko żeby mi nie uciekło. Dwie trytytki bardzo długie, spięte w jedną, udało się przeciągnąć. Prowadzę pierwszy kabel, drugi do pierwszego będzie przypięty zaraz za chwilę i tędy wyciągamy. Już będę prawie na miejscu, czyli przy sterowniku. Ostatnia rzecz została do zamontowania, a mianowicie sterownik, dociąg w zasadzie tutaj haka montowanego w tylnym pasie i niestety on jest z linką tutaj prowadzony, jak widzicie, oraz ma zasilanie właśnie ze sterownika
No i on nie może być w tym miejscu z racji na występującą u mnie dwupoziomową podłogę. Po prostu straciłbym możliwość użytkowania w dolnym położeniu, ponieważ by wystawał. Myślę, że zamontuję go tutaj za tym boczkiem, za obiciem. Zaraz to zdemontujemy. Tutaj wszystkie plastiki już zamontowane, oprócz tego zaraz to będzie zamontowane, tutaj wszystko włożone. Jeszcze lampki tylko nie podłączone, żeby mi nie przeszkadzały. A więc skusiłem się na otwór jednak w zaślepce. Fajnie się to tymi dremelkami wycina. Trzeba uważać, bo szarpie ręką, ale fajnie wycięło, równiutko. Jak widzicie, tu jest jeszcze taśma dwustronna, żeby to przykleić, przymocować. Następnie przykręca się tą plastikową nakrętką i wpinamy w instalację. Ostatnia rzecz już w zaciszu warsztatu. Otwór zrobiony. Sprawdzamy, jak nam to wyszło. No, myślę, że będzie w porządku. Tutaj jest ten uchwyt do zaciągania. Skręcimy to na śrubkę, tam jest znowu taśma dwustronna i idziemy montować finalnie i kończymy sprawę. Aha, jeszcze będzie trzeba ten element zamontować. Ostatnia rzecz to montaż tej tulejki. Musiałem ją trochę przerobić dremelkiem, ona miała kształt klucza 21. Musiałem ją przerobić, żeby weszła po prostu tutaj w tą zaślepkę i delikatnie ją wkręcę i już następuje montaż. No i mamy to skręcone, jednak będę montował w tej pozycji. Co prawda, jak widzicie, wystaje lekko zaślepka, ale przynajmniej piktogram jest prawidłowo. Żałuję, że nie jest podświetlany ten przycisk. Jakby był podświetlany na biało, tak jak cała reszta, by było spoko. Jedyny niepodświetlany przycisk tutaj. Montuję w odwrotnej kolejności, czyli tutaj przeciągam przez otwór. Tutaj jest wiązka. Zakładam to i w zasadzie mamy gotowe. Tak jak wcześniej zapowiedziałem, ostatni element to jest wygłuszenie klapy bagażnika. No i tak, część użyłem bitmat srebrna, bardzo ciężka, a resztę STP Gold. Tą chciałem po prostu zużyć, tu jest niewidoczna, nie przeszkadza w niczym. Każdy element, który się dało wcisnąć tą matę, to ją wcisnąłem. Starałem się jak najbardziej wygnieść, natomiast efekt na klapie od zewnętrznej strony będzie słyszalny, ona będzie taka twarda jak beton. Natomiast wewnętrzną stronę tutaj tej plastikowej osłony wygłuszyłem pianką K6S. Ona jest taka grubsza, gdzie się dało, to jest powciskana. Teraz montuję tylko ten sterownik, bo wisi na razie, bo mi przeszkadzał. I w zasadzie mamy tyle. Mamy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika zamontowaną ze wszystkimi udogodnieniami. Mała rzecz cieszy. Pogoda świetna. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.